Cześć, witam się z Wami bardzo serdecznie w dzisiejszym filmie. Ja mam na imię Angelika i to jest mój kanał. Chciałabym podzielić się z Wami moją nową fascynacją i filmem, który obejrzałam kilka miesięcy temu i zmienił on moje życie dosłownie. Tym filmem jest Party Girl z 1995 roku, w Polsce znany pod tytułem Rozrywkowa dziewczyna. Ja natomiast nie znałam go z czasów swojej młodości, nastoletniości, dziecinności. Poznałam go dopiero niedawno. Po jego obejrzeniu postanowiłam zostać bibliotekarką. Zrobiłam również imprezę urodzinową, której motywem która była inspirowana tym filmem i mój plakat urodzinowy też nawiązywał bezpośrednio do plakatu filmowego Party Girl. Jest w nim wszystko, co najwspanialsze, czyli Nowy Jork, lata 90., moda, muzyka, imprezy, książki i Parker Posey w roli głównej. Ten film jest zdecydowanie kultowy i no w ogóle jakiś taki niesamowity. Dzisiaj nie robi się już takich filmów. Reżyserką tego filmu jest Daisy von Scherler-Meyer i był to jej debiut reżyserski. Ona również odpowiadała za scenariusz tego filmu razem z Harrym Birkmeyerem. Ten film miał swoją premierę w internecie. Był to pierwszy film, który miał swoją premierę w internecie. Był streamowany na żywo i odbyło się to 3 czerwca w 1995 roku. I nawet w Nowym Jorku w tamtych czasach internet nie był taki jak dzisiaj, to wiadomo, ale nie był czymś aż tak powszechnym. Dopiero wchodził do gospodarstw domowych. Było to takie połączenie wdzwaniane, takie połączenie telefoniczne. W Polsce to takie na kablu i w Polsce to na przykład była Neostrada i też się płaciło za te minuty, więc no to było coś takiego, znaczy w ogóle w 95 to nie wiem, czy ktokolwiek w ogóle miał internet. Telewizja NBC Sunday Night News ogłosiła wtedy ten innowacyjny debiut w swoich wiadomościach. In a room full of electronic wizards, they got ready to broadcast the first movie over the internet, the Worldwide Computer Hookup. The movie people are using a system called CUCME, software developed at Cornell University, which can turn personal computers into video phones. The picture may be fairly primitive right now, but the potential is enormous. And it's working. Oficjalna projekcja odbyła się w Seattle, w Teatrze Egipskim i główna aktorka Parker Posey nacisnęła przycisk, który rozpoczął transmisję. Natomiast kilka dni później po tej projekcji odbyła się już premiera kinowa w Angelika Film Center. Fajna nazwa. Party Girl stała się takim kultowym indie filmem nowojorskim, alternatywnym, pokazującym w ogóle klimat lat 90. w Nowym Jorku w tamtych czasach i taką też scenę undergroundową, muzyczną z takiej właśnie bardzo autentycznej strony. Kilka lat temu MoMA, Museum of Modern Art w Nowym Jorku, zrobiło wydarzenie i też projekcje były u nich w muzeum. O czym jest ten film? Mary ma 24 lata i trafia do aresztu za udział w nielegalnej imprezie rave'owej. Mama told me not to come. That ain't the way to have fun, son. For illegal operations of a social club, unlawful sales of liquor without a liquor license, possessions of controlled substance, possessions of pirated video cassettes, aiding and abetting minors.
Jej matka chrzestna Judy wpłaca za nią kaucję i w ramach odpracowania tej przysługi proponuje jej pracę w publicznej bibliotece, którą sama kieruje. You think I couldn't be a librarian? Darling, a librarian is a professional with a master's degree in library science. Even a clerk who merely shelves and stamps. You think I couldn't be a library clerk? Your mother was a woman with no common sense. You think I couldn't be a library clerk? A library clerk is smart, responsible. You don't think I'm smart enough to work in your fucking library? I think nothing of the sort. You're ashamed of me. Judy, you're my only family, and you're ashamed of me. Fine. You can start right now. Fine, I will. Great. Wanda, this is my goddaughter, Mary. She's our newest clerk. I assume you're familiar with the Dewey Decimal System? I w ten sposób Mary zostaje bibliotekarką. Jej stanowisko to library clerk, czyli takie stanowisko asystenckie, bardziej techniczne, nie wymagające studiów z bibliotekoznawstwa i zarządzania informacją, czyli library science. To jest komedia, natomiast nie taka głupia. W wywiadzie z twórcami filmu reżyserka Daisy von Scherler-Meyer powiedziała, że Mary jest kompilacją wielu osób, które w tamtych czasach znali, zaradną bohaterką, która potrafi wyjść cało z każdej sytuacji, która potrafi manipulować heterokolesiem, ale tak naprawdę pod tym wszystkim kryje się wielkie serce. I tutaj zdjęcie Parker Posey z Daisy po premierze w Angelica Film Center. I na łamach Vanity Fair Parker Posey została nazwana nową królową kina niezależnego. Ok, i teraz chciałabym przejść do mody, bo to jest duży temat. Ogólnie Parker to Mary i jej osobowość przenika do tego filmu. Ona sama zresztą wypożyczyła bardzo wiele ubrań ze swojej szafy, ale często też były to ubrania pożyczane od innych osób. Twórcy wspominali o tym, że Parker była ikoną stylu w tamtych czasach, była znana z castingów i jej różne ubrania zwracały uwagę osób z filmu. Styl Mary to kompilacja vintage Vivienne Westwood z Jeanem Paulem Gaultier i rzeczami z thrift store'ów. Dużo jest tam takich ubrań z twistem, na przykład zestaw wielokolorowych, warstwowych koszulek Comme des Garçons, połączonych z rajstopami i krótkimi shortami. Michael Clancy, costume designer, odpowiadał za kostiumy do filmu. Pracował wtedy w szatni nowojorskiego klubu Danceteria. Obracał się w środowisku modowym, znał różne osoby piszące do magazynów. W scenie na imprezie Mary wyciąga z szafy marynarkę, czerwoną marynarkę Chanel i to jest prawdziwa marynarka od couture Chanel, pożyczona od osoby, która pracowała wtedy w Vogue'u i pożyczyła tę marynarkę. Hello, Chanel. Mary sprzedaje część swoich ubrań, ponieważ boryka się z problemami finansowymi. Ma na sobie wtedy ubrany bardzo drogi sweter Jeana Paula Gaultier. W scenie z Za krat Mary ma na sobie gorset Vivienne Westwood
i spodnie z cekinami Todda Odama, które zostały pożyczone tylko na jeden dzień. Mary za dnia jest w bibliotece, układa książki, stempluje je, roznosi na półki, uczy się systemu dziesiętnego Dewey'a. Wrócę do tego w sekcji o pracy. Natomiast w nocy imprezuje. W filmie widzimy nowojorską scenę muzyczną lat 90. Osoba odpowiadająca za muzykę to Bill Coleman, który chciał przedstawić w Party Girl autentyczną nowojorską scenę downtown. Udało mu się to. W filmie pojawia się bardzo dużo muzyki, która zaistniała tam dzięki przyjacielskim relacjom. Bill Coleman ściągnął do tego filmu D-Lighta, Randy MC, Tom Tom Club, Shantae Savage i też, jak sam wspominał w wywiadzie, to ma ciarki na myśl o tym, że wszystkie te wspaniałe osoby pracowały z nami za darmo. To też pokazuje, jak ten film został zrobiony. Migawki mojego życia i moich przyjaźni w tamtym czasie. Coleman był DJ-em i dziennikarzem muzycznym, więc też był na początku, zresztą jak oni wszyscy byli na początku swoich karier. Kocham scenę, w której Mary tańczy na bibliotecznych stołach do If You Believe. Pojawia się też kilka wątków filozoficznych. Takim leitmotywem jest mit o Syzyfie w scenie, w której Mary razem z Mustafą spacerują, idą przez ulicę z wózkiem, z falafelami i z jedzeniem. I Mustafa porównuje swój los w Nowym Jorku do Syzyfa. You know, my life here is like Sisyphus. Who? Sisyphus. It's a Greek story. Sisyphus pushes a big rock up the mountain, and when he gets to the top, the rock always falls back down again. And this is for eternity. It's depressing. I ten wątek powraca do nas później, ponieważ Mary sama zaczyna porównywać swój los do Syzyfa. Praca, którą wykonuje w bibliotece, jest bardzo monotonna i też metodyczna. Cytuję Alberta Camus, którego wcześniej stemplowała w bibliotece. W rozmowie z przyjacielem mówi, że I think I'm an existentialist. I do. w trakcie filmu obserwujemy przemianę wewnętrzną bohaterki, która zaczyna być dużo bardziej świadoma i o ile na początku traktowała, w ogóle ona nie chciała tam pracować i zrobiła to z przekory, żeby udowodnić coś swojej matce chrzestnej Judy, że potrafi być wiedzialną, młodą dorosłą i podjąć pracę. Natomiast z czasem ona to wybiera. Podejmuje świadomą decyzję, że chce być bibliotekarką, chce, żeby to była jej kariera. I mamy też w filmie kilka takich scen, gdzie ona też przenosi w przestrzeń domową. Ma w swojej szafie ułożone ubrania, dżinsy w pewnym systemie. Yeah, they're in order. Mary, they're jeans. Yes, Derek, they're jeans and they're in order. Don't mix it. Ewidentnie Mary ma zadatki na bycie bibliotekarką. Zwieńczeniem też tej przemiany takiej wewnętrznej jest również jej styl.
i na końcu upina włosy w kok. Przejdę teraz do wątku pracy, który jest dla mnie szczególnie interesujący, bo tak jak powiedziałam na początku, ostatnio sama zostałam bibliotekarką. Jak się okazało, nie byłam jedyna, bo Parker Posey powiedziała, że do dziś zdarza się jej spotkać bibliotekarki, które podchodzą do niej na ulicy i mówią: oh my god, dzięki Tobie bibliotekarki są cool. W filmie pojawia się bardzo krzywdzący cytat. Melville Dewey hired women as librarians because he believed the job didn't require any intelligence. It was a woman's job. That's not my fault. That means it's underpaid and undervalued. Jeśli chodzi o pracę, to scena, w której koleżanki z pracy Mary doradzają jej, jaki program studiów bibliotecznych rozpocząć. Mówią, jakie oni ukończyli i ogólnie Mary coś tam notuje, ale no jest zupełnie jest jeszcze no taka, że nie wie co wybrać. Oni tam proponują Waszyngton, jakieś inne miasta, mimo że ona mówi, że nie chce opuszczać Nowego Jorku. Znalazłam też bardzo w ogóle ciekawy blog Real Librarians i tam autorka tego bloga zweryfikowała te programy studiów, które istniały w tamtych czasach i przeprowadziła właśnie takie śledztwo i prawdopodobnie Mary poszła do Pratt w Nowym Jorku. W latach 50. w Stanach Zjednoczonych no, kobiety miały ograniczone możliwości zawodowe. W latach 90. ta sytuacja już wyglądała zupełnie inaczej, więc Mary nie wybiera pracy w bibliotece jako brak opcji, tylko jest to jej świadomy wybór w oparciu o to, czym się interesuje, w co wierzy i kim chce być. I want my job back. I want a career in library science. Fun fact jest też taki, że po premierze powstał 6-odcinkowy sitcom na podstawie tego filmu, który się zupełnie nie przyjął i powstały tylko 4 odcinki. 4 odcinki w ogóle zostały puszczone i on został później skasowany. Chyba nie był śmieszny. Okej, mam nadzieję, że zainspirowałam Was do obejrzenia tego filmu i nie zdradziłam zbyt wiele. Ogólnie to miałam duży problem, żeby wybrać kadry i sceny, które chcę Wam pokazać, bo wszystkie mi się podobają. Ten film się ogląda dla atmosfery i to wszystko. Jest to nowy sezon. Dziękuję Wam, że oglądaliście i do zobaczenia w następnym filmie. Pa! Can somebody call a locksmith?